He says, Harikatha is the Swarup Shakti of Harikirtan. Harikatha jest Swarupą Shakti Harikirtanu. And by Harikatha, he means Nam Tattva, because he almost never spoke on Rasa Tattva. I Katha oznacza Namatatwę. He almost never spoke on Rasa Tattva. Dlatego, że on prawie nigdy nie mówił o Rasatatwie. So I'll try to cover certain things based on his teachings. Who is a Kirtaniya? What is the difference between the lead singer and the chorus? What is Kirtan? Także powiem parę słów o tym, czym jest kirtan, jaka jest różnica pomiędzy prowadzącym kirtan a chórem. And he also says the one who leads kirtan, he needs to have a goal, a certain practice and behavior. I on także mówi, że ta osoba, która prowadzi kirtan, powinna mieć pewien cel w tym kirtanie. And mood. I pewien nastrój. And what is the reciprocation that we expect from Harinam? Do we expect any? I także to, czego oczekujemy jako rezultat Harikirtanu i czy w ogóle czegoś oczekujemy. And what is kirtan? Czym jest kirtan? So, okay, even if we Google the word kirtan, the explanation that comes up is call and response chant. Gdy wygooglujemy, czym jest kirtan, to w odpowiedzi znajdziemy wyjaśnienie, że to jest takie intonowanie, że osoba prowadząca śpiewa i potem chór powtarza. Glorifying Vishnu only. I służy to jedynie gloryfikacji Vishnu. And to substantiate that, we go back in history. By podkreślić tego znaczenie, cofnijmy się w historii. We've heard it so many times. In the 4 different yugas, there were 4 different ways of perfection. Tak wiele razy słyszeliśmy, że w 4 różnych yugach były 4 różne sposoby osiągania doskonałości. Which we might say self-realization, but not necessarily self-realization. Perfection. Możemy powiedzieć, że były to sposoby samorealizacji, ale tak naprawdę nie chodzi o samorealizację, chodzi o osiągnięcie doskonałości. And we can understand that all those 4 different, especially the 3 ones from Satya Yuga, Treta Yuga and Dwapara Yuga, how eternal they are because they still exist nowadays in this Kali Yuga. I te 3 wcześniejsze procesy z Satya Yugi, Treta Yugi i Dwapara Yugi, one są wieczne, one nadal istnieją teraz w Kali Yudze. We've heard that people would sit and meditate for 10,000 years. Słyszeliśmy, że ludzie siadali i medytowali przez 10 000 lat. And that dhyana yoga, before coming to that stage of sitting and meditation, they had to practice all those bodily exercises, because who can sit for years? Ale żeby być w stanie tak długo wysiedzieć, należało przygotować się odpowiednio poprzez różne procesy gimnastyki. So that's why they needed to have a body fit to be in place without moving for such a long time. Dlatego potrzebowali oni przygotować swoje ciało do tego, by było w stanie wysiedzieć tak długo, bez ruszania się. And the goal was to realize the self and the Paramatma, ascend through the chakras up to the Brahmarandra. Celem było zrealizowanie siebie, Paramatmy, i wzniesienie się poprzez różne czakramy aż do Brahmarandra. And then leave. I następnie wyjście z ciała. So the remnants of that we still see. It's very popular, it's very attractive, but it has no Shakti. Pozostałości tego nadal widzimy do dzisiaj i jest to bardzo atrakcyjne, ale nie ma to w sobie Shakti. The only good thing that we can get from that practice is to have a fit body. Jedyną dobrą rzeczą, którą możemy osiągnąć z tej praktyki, jest to, że będziemy mieli sprawne ciało i to wszystko. And then we've heard about yajna. That was a method of perfection from the previous yugas. I następnie słyszeliśmy o jagi. To była inna metoda osiągnięcia doskonałości z wcześniejszych yug. And the remnant of which is still existing because we have all those fire sacrifices.
There are remnants for that particular yuga. To nadal istnieje, te wszystkie ofiary, jakie dzisiaj wykonujemy, są pozostałościami z tamtej jugi. And it's still being practiced. Jest to do dzisiaj praktykowane. And again, no Shakti. Ale znów, nie ma w tym Shakti. Why? Because even by material scientist calculation, 2 weeks of earthly days, 2 weeks of the earth is equal to 1 day in the moon. A dlaczego? Dlatego, że według naukowych kalkulacji 2 tygodnie na tej Ziemi równają się 1 dobie na Księżycu. And for the demigods to see that there's a yagya going on Earth planet, we need to do it without breaking, without stopping for 6 months at a go. I by półbogowie zobaczyli, że w ogóle tutaj na Ziemi odbywa się jakaś jagja, to ona musi odbywać się bez przerwy przez 6 miesięcy. And then they can see, oh, there's something going on down there. Dopiero wówczas będą mogli zobaczyć, o, tutaj na dole coś się dzieje. It's a little bit like if I have a friend living on the moon, and I tell my friend, hey, there's 1 hour of kirtan going on planet Earth. Gdybym ja miał jakiegoś przyjaciela na Księżycu i bym powiedział, o, tutaj na Ziemi będzie jakiś godzinny kirtan, także obserwuj go. But 2 weeks of our time makes their 1 day. Ale 2 tygodnie naszego czasu odpowiadają 1 dniowi tam. So what will 1 hour of Earth look from the moon? It's just a flash. Więc jak będzie wyglądała ziemska godzina z perspektywy Księżyca? To będzie jedynie taki błysk. So like that we can understand a little bit, this long time that the demigods live, how it actually works. Także z tej perspektywy możemy zrozumieć, jak działa to długie życie półbogów. And now we come to temple worship. I następnym procesem było czczenie świątynne. And that is very close to us because we still do that. We still see the remnants very visibly in India. Jest to bardzo nam bliskie. Do dzisiaj w Indiach widzimy pozostałości tego. We're not talking about temples that are being built right now. Nie mówimy o świątyniach, które były teraz zbudowane. For instance, there's a temple in India called Kailash Mandir. Not Kailash the mountain, but Kailash Mandir. W Indiach istnieje świątynia nazwana Kailash Mandir. Nie należy tego mylić z górą Kailash. I don't know if you've heard of that temple. Nie wiem, czy słyszeliście o tej świątyni. The way it was carved. Ale sposób, w jaki ona została wyrzeźbiona, was basically you come to a place, you see the ground. To wygląda na tak, że gdy udajesz się w to miejsce, widzisz ziemię. And you start carving in the rock, downward, without a plan. I budowa tej świątyni polega na tym, że zaczynasz rzeźbić w skale, nie mając planu. It's called vertical carving without even knowing which depth you want to go. I to się nazywa takim pionowym rzeźbieniem i nawet nie wiemy, jak głęboko zejdziemy. So what kind of geometrician, of architect calculated and planned that kind of temple? Także jaki architekt mógł wyrzeźbić i zaplanować taką świątynię? If you Google it, it's still there. Jeśli wygooglujecie ją, to zobaczycie, że ona nadal istnieje. We visited Konark in Orissa. Odwiedziliśmy Konark w Orissie. It's built in the shape of the chariot of the sun god. Ta świątynia jest zbudowana w kształcie rydwanu Boga Słońca. There are very shocking carvings all around. Wokół niej są takie szokujące rzeźby. But the whole thing is completely mind-blowing. Ale cała ta struktura jest zupełnie niesamowita. But what we see is not what it was like. Jednakże to, co widzimy, to nie jest wszystko, czym to było. During the British time, that was the temple where there was the only Vishnu deity, black Vishnu deity that was hovering in the air. W czasach, gdy tam Indiami rządzili Brytyjczycy, to było tam jedyne bóstwo Wisznu, które unosiło się w powietrzu. And how it would hover was there were 2 magnets pushing and pulling
which would enable that murti just to kind of hang free in the air. W jaki sposób to się działo? Tam były dwa magnesy, jeden popychał, drugi przyciągał i w ten sposób to bóstwo niejako wisiało w powietrzu. And Konark is near the sea. A Konark jest nad morzem. So when the Dutch would come around in their ship, their compass would go completely crazy because of that magnet. I gdy Holendrzy tam przypływali swoimi statkami, to ich kompasy całkowicie traciły orientację z powodu siły tego magnesu w tej świątyni. So they came with dynamite and they blew it up. Więc oni przyszli tam z dynamitem i wysadzili to. And the British put wooden beams to stop the structure from collapsing. I Brytyjczycy musieli tą strukturę podeprzeć drewnianymi belkami, żeby nie dopuścić, aby ona się zawaliła. So that's the kind of temples we're talking about, even Tirupati, Tirumala. Więc o tego rodzaju świątyniach mówimy, nawet Tirupati w Tirumala. But in this Kali Yuga, we have no means to do anything like that. Ale teraz w Kali Judze nie mamy żadnych możliwości, by robić takie rzeczy. We eat from plastic. Jemy z plastikowych naczyń. What to speak of, having riches to make such a temple. A co dopiero mówić o bogactwach potrzebnych, by zbudować taką So świątynię. this is where we come to what do we do for perfection in this Kali Yuga? It is chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Więc to sprowadza nas do tego, co robimy, by osiągnąć doskonałość w tej Kali Judze. Jest to intonowanie Mahamantry Hare Krishna. But beyond that, we also need to understand that the ways of perfection in the previous yugas did not necessarily take people to Goloka Vrindavan. Ale jednocześnie musimy zrozumieć, że te sposoby do osiągnięcia doskonałości, które ludzie wykonywali we wcześniejszych yugach, niekoniecznie doprowadzały ludzi do Goloka Vrindavany. If you read the Mahabharata, we understand, even let's say the Pandavas, who were associates of Krishna, before they would start on a journey, they would have to see which titi should we start in. Gdy czytamy Mahabharatę, tam mamy opisy, jak Pandawowie wyruszali w podróż, to oni tak analizowali, jaka titi będzie właściwa do rozpoczęcia podróży. And the Brahmana should always walk in front, chanting mantras. Behind should be something else. Draupadi should be in a particular position in the group. I gdy już wyruszali w tą wyprawę, to z przodu szli Brahmini, tam odpowiednie osoby były z tyłu, Draupadi była tak w szczególnym miejscu usytuowana w tej grupie. Like that, it was trying to live perfectly so as to be able to ascend to the higher regions. Także w ten sposób oni starali się wieść takie doskonałe życie, by wznieść się na wyższe regiony. And because time is so spread out, it's almost like eternal in the higher planetary system. A ponieważ czas jest tak rozpłaszczony, to tak na wyższych systemach to dla nas jest praktycznie wiecznością. When coming from planet Earth, it feels like we are going to live eternally now in the higher planetary system. Także gdy z perspektywy ziemskiej to życie na wyższych systemach planetarnych wydaje się być wieczne. And that's the reason why Vyasadeva was quite depressed after writing the whole Vedic literatures. It's because he felt he did not give that which was important, especially to the people of Kali Yuga. I to było powodem, dla którego Vyasadeva nie czuł się zadowolony, gdy zapisał całą literaturę wedyjską, bo wydawało mu się, że on nie dał tego, co powinien dać, zwłaszcza dla ludzi w Kali Judze. And Narada Muni told him, look, what you have done, you have explained so much in detail to confuse people, to do their duty perfectly. I Narada Muni wyjaśnił mu, że zapisałeś tak wiele informacji, które tak naprawdę jedynie oszałamiają ludzi, skłaniając ich do robienia tego, co robią doskonale. To go to the heavenly planets. Ale to wszystko służy temu, że mogą oni dojść do planet There niebiańskich. is no real talk about the Supreme Personality of Godhead. I tak naprawdę nie mówisz nic o Bogu, najwyższej osobie. And that's why Bhagavatam is Amala Purana.
I dlatego Bhagavatam jest Amala Purana. And after we read the whole Bhagavatam, what is the last verse of the Srimad Bhagavatam? I po napisaniu tego całego Bhagavatam, jaki jest ostatni werset Bhagavatam? And we think about it. Bhagavatam talks about the incarnations, the history a little bit, about the different avatars, what they do, the devotees. Pomyślmy o tym, o czym mówi Bhagavatam. Różne historie, różne dynastie są opisani różni bhaktowie. And at the end, the last verse, the great Bhagavatam becomes silent after Bhagavatam glorifies the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. That's the last verse of Bhagavatam. I ostatni werset Bhagavatam gloryfikuje intonowanie Mahamantry Hare Krishna i potem Bhagavatam już milknie. In Kali Santarana Upanishad, Narad Muni is talking to his father, Brahma. W Kali Santarana Upanishad Narada Muni mówi do swojego ojca, pana Brahmy. And Brahma tells Narad Muni, "Oh, Narada, please hear what the Upanishads, what the Vedas are keeping hidden and secret." I Brahma mówi do Narady Muniego, słuchaj o tym, co Vedy utrzymują w tajemnicy. And Brahma tells him, in the Kali Yuga, just by singing the names of Narayan, of Vishnu, one can cross over this dangerous ocean of Kali. Tam Brahma mówi, że poprzez intonowanie świętych imion Narayana, świętych imion Vishnu, można przekroczyć ten ocean wieku Kali. And which names are those? Narada asks. I Narada pyta, jakie imiona, do jakich imion to się odnosi. And Brahma replies. I Brahma odpowiada. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So he chants Hare Rama first. On najpierw intonuje Hare Rama. We chant Hare Krishna first. Because Chaitanya Mahaprabhu chants Hare Krishna first. My najpierw intonujemy Hare Krishna, dlatego że Pan Chaitanya Mahaprabhu intonował najpierw Hare Krishna. So this chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Więc to intonowanie Mahamantry Hare Krishna. He is alive. He is the son of Nanda Maharaj himself, playing in the courtyard of his father. On jest żywy, on jest synem Nandy Maharaja, który bawi się który się bawi na jego dziedzińcu. And for us sitting here today, I dla nas, którzy dzisiaj tutaj siedzą, we are deeply, deeply, deeply grateful to Srila Prabhupada, because without him we wouldn't be sitting here. my jesteśmy ale to bardzo głęboko wdzięczni Śla Prabhupadzie, gdyż bez niego nie siedzielibyśmy tutaj. We would be in ignorance. Bylibyśmy w ignorancji. And all that is happening in the world today would be so confusing and fearful for all of us. I to wszystko, co się dzisiaj dzieje na świecie, tak bardzo by nas oszałamiało i przepełniało strachem. And now, because of the Shastra, we can understand a little bit. Ale teraz, dzięki szastrom, możemy odrobinkę zrozumieć. We can understand Krishna is behind everything. Możemy zrozumieć, że za tym wszystkim stoi Kryszna. Vishwanath Chakravarti Thakur in Sarata Darshini, he says, some very few perfected beings can know and understand Krishna's actions. Vishwanath Chakravarti Thakur mówi, że tylko nieliczne osoby mogą poznać i zrozumieć działania Kryszny. Very, very few of them can understand that. Bardzo nieliczni mogą to zrozumieć. But no one can understand Krishna's intentions. Ale nikt nie jest w stanie zrozumieć intencji Kryszny. No one. Tego już nikt nie może zrozumieć. So when we hear that, even though it makes us, we're still ignorant of what's going on, but still it's comforting because we take shelter of Krishna. Gdy słyszymy to nawet jeśli nie rozumiemy niczego, dlaczego to się dzieje, co się dzieje wokół nas, to możemy być tacy spokojni, gdyż przyjmujemy schronienie Kryszny. So Srila Prabhupada has made all this available to us, especially the chanting, but it comes at a price. Śla Prabhupada uczynił to wszystko dostępne dla nas, zwłaszcza to intonowanie, ale to wszystko ma swoją cenę. He says it is easy, but not cheap. Mówi, że to jest łatwe,
ale nie jest to tanie. Which means we do not stop in our efforts. And what are those efforts? Więc co oznacza, że nie powinniśmy powstrzymywać naszych wysiłków. A czym są te wysiłki? I don't know if sometimes we actually sit and think and realize what Prabhupada did for us. Nie wiem, czy my czasem tak siedzimy, myślimy i zastanawiamy się, co Śla Prabhupada tak naprawdę zrobił dla nas. You see, the Shastra in India was always the property of Brahmanas. Szastry w Indiach były zawsze własnością Brahminów. And they did not want to give it to others. They would not. Nie chcieli dawać ich innym. They would not allow anyone to have access to Shastra. Nikomu nie dawali dostępu do szastry. Because that was the way that they would make their living. Dlatego, że na tym mogli zarabiać, na swoje utrzymanie. And first of all, when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he opened the doors and allowed anyone from any caste to become a devotee, that angered the Brahmanas. Więc najpierw, gdy Śla Bhaktisiddhanta otworzył bramy dla wszystkich i każdemu pozwolił zostać wielbicielem, to rozzłościło Brahminów. And if we read his life story, he was even threatened. They threatened to kill him. I gdy czytamy jego historię, to słyszymy, że oni nawet grozili mu śmiercią. And now Prabhupada took it even further. A Śla Prabhupada posunął się jeszcze dalej. And gave it to people who are not within the Varnashram even. Dał to ludziom, którzy są w ogóle poza Varnashramą. I mean, if we try to digest what Prabhupada did for us, yeah, that's why the Guru, we can never repay that debt, life after life after life. I jeśli tak się zastanowimy naprawdę, co zawdzięczamy Śla Prabhupadzie, to zrozumiemy, że nie jesteśmy w stanie odpłacić się naszemu Guru nawet życie po życiu po życiu. Of course, our line, that's why it's called transparent via media. We are in contact, in connection with all the acharyas that come down from Kryszna. W tej naszej linii ta sukcesja uczniów jest takim przezroczystym środkiem, także my jesteśmy połączeni ze wszystkimi acharyami aż do Kryszny. Prabhupada even told his disciples, Hansadutta Prabhu was saying, that once Prabhupada asked him, why have I written all those books? Hansadutta Prabhu wyjaśnia, że kiedyś Śla Prabhupada powiedział swoim uczniom, dlaczego napisałem wszystkie te rzeczy. And he replied, for us to learn Shastra. On odpowiedział, dla nas, po to, żebyśmy nauczyli się szastru. For us to gain knowledge, Srila Prabhupada. Dla nas, byśmy zdobyli wiedzę, Śla Prabhupada. And Prabhupada said, no, I have written all those books for you to chant Hare Kryszna. A Śla Prabhupada powiedział, nie, ja napisałem te wszystkie książki po to, byście wy intonowali Hare Kryszna. And if you're not convinced about that, A jeśli nie jesteście co do tego przekonani, then there's no need to read those books. to nie ma potrzeby czytania tych książek. That's quite a heavy statement when you think about it. To jest całkiem takie ciężkie stwierdzenie, jeśli się nad tym zastanowimy. So, do we actually really know the value, the worth of chanting Hare Kryszna? Czy my tak naprawdę znamy prawdziwą wartość intonowania Hare Kryszna? I mean, for most of us, what is the chanting of the Hare Kryshna mantra? I dla większości z nas, czym jest intonowanie Mahamantry Hare Kryszna? Our 16 rounds, which is a bit like a burden. Czy to jest te 16 rund, które są odrobiną ciężaru? Every day we start chanting, and then when it comes to, oh, wow, I need 2 more left. Codziennie zaczynamy intonowanie i po pewnym czasie, o, już tylko 2 zostały. It's a feeling of relief. Jest uczucie ulgi. But Prabhupada says we should be chanting Hare Krishna 25 hours a day. A Śla Prabhupada powiedział, że my powinniśmy intonować Hare Kryszna 25 godzin dziennie. Because we do not have any taste. That's why we have the rules and regulation. 16 rounds every day. A ponieważ nie mamy smaku, to mamy te zasady i reguły 16 rund dziennie. But then we can do what we're still doing. We chant our round automatically just to get it done. Także możemy robić to, co już robimy, intonować te swoje rundy tak regularnie, żeby po prostu mieć to za sobą. Or we can start to try to be 3-dimensional about it. Albo też możemy próbować stać się tacy trójwymiarowi w tej kwestii.
why don't I have any taste? Dlaczego nie mam smaku? When will that taste come? When will that taste Kiedy come? ten smak przyjdzie? What should I do? Co mam robić? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, don't try to seek Krishna, Śla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur powiedział, nie próbuj zobaczyć Krysznę, but act in a way that Krishna sees you. ale działaj w taki sposób, by Kryszna zobaczył ciebie. So how do we do that? Jak to zrobić? So when we actually become sincere in our quest, Gdy tak naprawdę staniemy się szczerzy w naszym dążeniu, then things happen around. to wówczas wszystko zacznie się dziać. Some special book may come to us. Może pojawić się jakaś książka, Something is revealed in our heart. coś się objawi w naszym sercu. So suddenly there's a hankering. I have to do a japa retreat because my japa is so bad. Czy odczujemy takie pragnienie w sercu, żeby uczestniczyć w jakimś warsztacie japa, gdyż nasze japa jest takie złe? That is not me. That is Krishna reciprocating. Ale to nie pochodzi od nas, to jest odwzajemnienie się Kryszny, To elevate me. by wznieść mnie. There's a story in the Mahabharata. W Mahabharacie jest opisana historia. After the war, Krishna stayed for a while with the Pandavas. Po wojnie Kryszna pozostał przez pewien czas z Pandawami. And then he sent all 5 of them into different directions. I potem ich wszystkich 5 wysłał w różnych kierunkach. And he said, this is your kingdom, just go and then you come back and you report to me. Więc powiedział, to jest teraz wasze królestwo, także idźcie w nie i wróćcie i zdajcie mi raport. So Yudhishthira came back first and he said, yes, I was traveling around Krishna and I saw something really, really strange. Yudhishthir wrócił pierwszy i powiedział, tak Kryszno, podróżowałem tu i tam i zobaczyłem coś naprawdę dziwnego. He said, I saw this huge elephant with double tusks on each side. I had never seen such a beast before. Powiedział, widziałem takiego słonia, który miał po 2 kły z każdej strony. Nigdy nie widziałem takiego stworzenia. Normally, elephants have 1 tusk on each side. Normalnie słonie mają po 1 kle z każdej strony. And Krishna says, yes, in the Kali Yuga, which is about to come, people will be saying one thing, but meaning something else. Hypocritical. I Kryszna wyjaśnił, że tak, w Kali Judze, która przyjdzie już niebawem, ludzie mają coś jednego na myśli, ale mówią coś innego, są hipokrytami, Not very honest. nie są uczciwi. And Bhima came back. Wrócił Bhima. And he said, I was going along on my horse and I saw this huge empty hole, which must have been a lake. I powiedział, podróżowałem sam na swoim koniu i zobaczyłem taką ogromną dziurę. To musiało być jakieś jezioro. It was very deep. Było bardzo głębokie, And it was completely dry. ale było ono całkowicie suche. All around were small holes, very shallow holes, full of water. A wszędzie wokół były takie bardzo płytkie dziury, które były pełne wody. And the water was running from one hole to another, overflowing. Each small shallow hole was overflowing with water. I ta woda przepływała tak między tymi dziurami. Te wszystkie małe dziurki, tak przelewała się z nich woda. And not one drop went towards this deep, big, profound lake. Ale nawet jedna kropla nie wpłynęła do tego głębokiego, ogromnego jeziora. I stood watching for a while, unable to understand. Ja stałem, patrzyłem przez jakąś chwilę i nie byłem w stanie tego zrozumieć. And Krishna replied, yes, in the Kali Yuga, the masses of people will be attracted to that which is shallow and superficial. I Kryszna powiedział, tak, w tej Kali Judze masy ludzi będą przyciągane do tego, co jest płytkie i powierzchowne. That which is deep and profound will not interest anyone. A to, co jest głębokie i pełne głębi, to nikogo nie będzie interesować. And Arjuna came back. Następnie wrócił Arjuna. And he said, I also came across something very interesting and strange on my journey. I powiedział, ja w swojej podróży natrafiłem również na coś bardzo dziwnego, interesującego. While going through the beautiful forest, I heard this
amazing voice chanting mantras, Vedic mantras. Gdy przechodziłem przez las, napotkałem takie niesamowite głosy, które intonowały wedyjskie mantry. It captivated my heart and I just stopped, just listening in trance. To tak całkowicie ujęło mój umysł, także zatrzymałem się i słuchałem w transie. And very soon I saw that in a tree, a beautiful bird sat and was singing all those mantras. I po chwili zobaczyłem, że to jakiś ptak siedział w swoim gnieździe i ten ptak intonował te piękne And I mantry. watched the bird mesmerized. I taki oszołomiony patrzyłem na tego ptaka. Suddenly the bird flew down. Nagle ten ptak zleciał na dół And I followed the flight and saw that he had landed on a corpse. i obserwowałem, gdzie leci ten ptak i zobaczyłem, że on wylądował na jakimś trupie And he was eating from that corpse. i zżerał tego trupa. How can that be, Krishna? He was just chanting beautiful Vedic mantras and then eating from a rotting corpse. Kryszna, jak to jest w ogóle możliwe? On intonował takie piękne mantry, a potem jadł tego gnijącego trupa. In the Kali Yuga, Krishna replies, people will speak in a way and behave in a different way. W Kali Judze Kryszna powiedział, ludzie będą inaczej mówić i inaczej się zachowywać. And Nakula came back. Następnie wrócił Nakula. He said, I was going by a village near a Goshala. I opowiadał, przechodziłem przez wieś w pobliżu Goszali And this cow had just given birth and I watched as it gave birth. i tam krowa się ocieliła i patrzyłem, jak ta krowa rodziła tego cielaka. And with great affection, it started to lick its calf. I z wielkim uczuciem ta krowa zaczęła lizać swojego cielaczka. And that love was so warming to my heart. Ta miłość tak rozgrzała moje serce. And I watched. I obserwowałem. And the cow kept licking and licking its calf. Ta krowa tak lizała i lizała swoje ciele. And licking and licking and licking without stopping. I lizała bez przerwy. And I realized this is not normal. I zdałem sobie sprawę, że tu coś jest nie tak. Licked so much without stopping that it started to draw blood from the calf. I ta krowa tak bardzo lizała tego cielaka, że w końcu zaczęła płynąć krew z tego cielaka. And Krishna replied, I Kryszna odpowiedział, in the Kali Yuga, w Kali Judze parents will be attached, very attached to their children, to the detriment of their children. rodzice będą bardzo przywiązani do swoich dzieci, tak bardzo, że to będzie aż szkodliwe dla nich. So Sahadev came back. I następnie wrócił Sahadev. He said, I was walking at the foot of a mountain, I powiedział, szedłem u podnóża góry and below there was a village. i widziałem z dołu wioskę. And suddenly I heard a rumble. I nagle słyszałem taki głośny dźwięk. I looked up. Spojrzałem From the top of a mountain, a huge boulder detached itself. i zobaczyłem, jak ze szczytu góry odpadł taki wielki głaz. And that boulder started to roll down the mountain. I ten głaz zaczął staczać się po zboczu góry. And I knew as it goes down, it will go down to the village and destroy everything. I wiedziałem, że gdy ten głaz stoczy się na tą wioskę, to zniszczy wszystko. But I was helpless, Krishna. I just watched in horror. Ale ja byłem bezradny, jedynie obserwowałem z przerażeniem. Unable to do anything. Nie byłem w stanie nic zrobić. But suddenly the boulder stopped. Jednakże nagle ten głaz się zatrzymał. I stared, Gapiłem się waiting for it to roll again. i czekałem, aż znowu się It potoczy, didn't. ale nie potoczył się. Then I started to go up to see what had stopped it. Więc ja zacząłem wspinać się, żeby zobaczyć, co powstrzymało ten głaz. And I saw there was one shoot, very thin and fragile. I zobaczyłem jedną taką roślinkę, taką malutką, bardzo cienką i delikatną. Almost like a thin creeper. Takie malutkie pnącze. That had stopped the boulder from rolling. I ono zatrzymało ten głaz przed dalszym upadkiem. And Krishna smiled. A Kryszna się uśmiechnął. And he said, in the Kali Yuga, w Kali Judze the chanting of my names
Intonowanie moich imion will halt the ocean of Kali Yuga. powstrzyma ten ocean Kali Yugi. So that Shakti that is in this chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, if we can digest it and we realize it, we won't be the same person. Więc to Shakti, które jest w intonowaniu Mahamantry Hare Krishna, może tak zmienić nas, że nie będziemy już tą samą osobą. Because Atashi Krishna Namadi Nabhavat Graham Indriye, with these material senses that we have, we cannot access Krishna. Gdyż tymi materialnymi zmysłami, które mamy, nie możemy zbliżyć się do Kryszny. Why? Because he is all spiritual. Dlaczego? Bo on jest cały duchowy. And we still think I am the body. I my nadal myślimy, że jesteśmy tym ciałem. I act like I am the body. Działam, jakbym był tym ciałem. If I would know I am spiritual, I would act a different way. Gdybym wiedział, że jestem duchowy, działałbym inaczej. Krishna doesn't interact with material bodies. Więc Kryszna nie oddziaływuje z tymi materialnymi ciałami. But the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is that bridge. Ale to intonowanie Mahamantry Hare Krishna jest tym mostem. And because he is Krishna himself directly, it means that when we chant, we are actually accessing Krishna. I ponieważ to święte imię jest bezpośrednio samym Kryszną, to znaczy, że gdy intonujemy, to mamy bezpośredni dostęp do Kryszny. It means then we cannot be dull. To znaczy, że już dłużej nie możemy być tępi. It means like when I chant my rounds, for instance, it's not like Hare Krishna, Hare Krishna. No, it would be with an eagerness that my tongue would trip over itself, wanting to drink those names. Wówczas już nie będziemy intonować Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, tylko po prostu ten nasz język aż będzie tak potykał się o samego siebie z tego pragnienia picia nektaru. But this doesn't come from me. Jednakże to nie pochodzi ode mnie. What comes from me? Co ode mnie pochodzi? So Krishna says, we should try to approach a separate soul and inquire from him. Yeah, Tadvidi Pratipadena. Kryszna mówi, że powinniśmy zbliżyć się do samorealizowanej duszy i zadawać jej pytania. So we render service unto him. Pełnić służbę dla niego. And we ask him, what is the way back to Krishna? And he reveals the truth unto us because he has seen the truth. I zapytać go o naszą drogę z powrotem do Kryszny i on objawi nam ten proces, dlatego gdyż widział on prawdę. And that's why the Acharya gives us sadhana. Dlatego acharyowie dają nam sadhanę. Vaidhi sadhana. What we do right now is Vaidhi sadhana. Vaidhi sadhana. To, co robimy teraz, to jest Vaidhi sadhana. We cannot underestimate the power of Vaidhi sadhana. Nie możemy tak przesadnie ocenić tej mocy Vaidhi sadhany. Vaidhi sadhana is that practice which hopefully will help us to get rid of that body mentally at least. Vaidhi sadhana jest to proces, który pozwoli nam uwolnić się od tego ciała, przynajmniej mentalnie. It doesn't, yeah, we've read that, we've heard that. Vaidhi sadhana bhakti will not give us access to Krishna prema. Tak, czytaliśmy to, słyszeliśmy o tym. Vaidhi sadhana nie da nam dostępu do Krishna premy. But without going through that process, we will not even know who we are. Ale bez przejścia przez ten proces nawet nie dowiedzielibyśmy się, kim jesteśmy. And to understand this Shakti of the Hare Krishna Maha Mantra, how it reveals, we go to Chaitanya Mahaprabhu. I by zrozumieć to Shakti intonowania, musimy dojść do Sri Chaitanya Mahaprabhu. What does this Hare Krishna Maha Mantra do? Co ta Mahamantra Hare Krishna robi? So the first verse of the Shikshashtakam. Pierwszy werset Shikshashtaki. The first part of the first verse even is so complex. Chaitanya Darpanam Marjanam. Nawet pierwsza część pierwszego wersetu jest taka złożona. What is Chetan? Co to znaczy cheto? Chetana is consciousness. Chetana oznacza świadomość. Darpana is mirror. Darpana oznacza lustro. Marjanam is to clean. A marjana oznacza czyszczenie. Prabhupada says the words that the Acharya uses, what you speak of Krishna, is not random. Śla Prabhupada mówi, że te słowa, których używają acharyowie, a co dopiero mówić o słowach Kryszny, nie są przypadkowe. Why does it say
it cleans the mirror of the heart. Why mirror? Dlaczego jest powiedziane, że to czyszczy zwierciadło serca? Dlaczego zwierciadło? Why not it cleans the flower-like heart? Dlaczego nie oczyszcza serca podobnego kwiatu? That would be so poetic. To byłoby takie poetyckie. Why the mirror? Dlaczego zwierciadło? Because in a mirror implies reflection, isn't it? Dlatego, że zwierciadło oznacza odbicie, nieprawdaż? So this chanting of the Hare Krishna Mahamantram, when it starts to clean, what is reflected, or who is reflected first? Więc to oczyszczenie serca, to zwierciadło, ono pokazuje odbicie kogo czy czego. I, the soul. Mnie, duszy. And what is that reflection? I czym jest to odbicie? I, the soul, and my swarup? Ja dusza, swarupa, tak? No. Nie. What is my first reflection? Czym jest moje pierwsze odbicie? Shatabala Grasya. Which means, we've heard that, but Prabhupada says, we pull out the hair, we take the root, we divide into 10,000 parts. That's my size. Jeśli weźmiemy czubek włosa, podzielimy go na 10,000 części, to każda z tych części będzie reprezentowała naszą wielkość. So that's my first realization. Oh my, so small, invisible. Więc to jest nasza pierwsza realizacja, że jesteśmy tacy maluczcy, znikomi, niewidzialni. So from that invisible platform, what is the value of my service? Także z tej płaszczyzny takiej niewidzialnej iskierki, czym jest nasza służba? That's humbling. To tak upokarza nas. And without this humbling reality, Krishna is not interested in us. I bez takiego upokorzenia się, czy stania się pokornym, Kryszna tak nie interesuje się nami. He describes, when we get to know him a little bit from what he speaks, we understand what he likes. Tam on opisuje, że tak słuchając tego, co on mówi, możemy zrozumieć, co on lubi. What he says, the qualities of a devotee, the first two, humility, pridelessness. Więc jakie są cechy bhakty? Pierwszymi dwoma jest pokora i wolność od dumy. And also, when we also have to understand, so it's cleaning the mirror of the heart. So what is this cleaning process? Także w tym oczyszczeniu zwierciadła umysłu, czym jest ten proces czyszczenia? So we understand consciousness, right? Także rozumiemy świadomość, tak? So as we go on the journey of countless of lifetimes, what do we gather? W naszej podróży przez niezliczone życia, co my gromadzimy? Impressions. Wrażenia. So this Hare Krishna chanting cleanses the mirror of the heart from all dust accumulated for years. That's the translation. Więc tłumaczenie jest takie, że to intonowanie Mahamantry Hare Krishna oczyszcza zwierciadło z tych wszystkich nagromadzonych tego kurzu, tych zanieczyszczeń. So when we go through the journey of life, countless of lifetimes, we gather impressions, so many impressions that they are like particles of dust. I te niezliczone wrażenia, jakie zbieramy na przestrzeni wszystkich naszych żyć, są niczym takie drobinki kurzu. Who can count a handful of dust? Kto może przeliczyć drobinki w garści kurzu? So many millions of particles. Jest tak wiele milionów cząsteczek. And that's what's covering us, the Atma. I to okrywa nas, All mnie, these Atmę. impressions from countless of lifetimes. It keeps on making layers and layers of the Atma. Wszystkie te wrażenia z tych nieograniczonych żyć tak okrywają Atmę całymi warstwami, jedna za drugą. And when I start to chant Hare Krishna, it cannot be a quick process. It cannot. Więc gdy zaczynamy intonowanie Hare Krishna, to nie może być szybkim procesem. It's a little bit like a little bird is in a cage, and the cage is in a box. Można to porównać do małego ptaszka, który jest w klatce, a ta klatka jest w pudełku. And that box is in another box like that.
layers and layers of boxes. I to pudełko jest w innym pudełku, które z kolei jest w innym pudełku. Także jest masa tych różnych pudełek, jedno w drugim. And the little bird is crying, I am in the dark, I am afraid, please somebody help me, free me. I ten mały ptaszek krzyczy, jestem w ciemności, boję się, niech ktoś mnie uwolni. And somebody passes by and happens to hear the little bird. I ktoś przechodzi i tak się składa, że słyszy tego małego ptaszka. And starts to open the boxes. I zaczyna otwierać te pudełka. And because it's been such a long time, some of the boxes are hard to open. I ponieważ to już tak długo trwało, to niektóre z tych pudełeczek ciężko otworzyć. And it takes time. To zajmuje trochę czasu. And the bird, after a while, gets very discouraged and depressed. I po pewnym czasie ten ptaszek może być bardzo zniechęcony, wręcz popaść w depresję. And says, it doesn't work. I mówi, to nie działa. It's not working, I'm still in the dark, nothing has happened, nothing has changed. To nie działa, nadal jestem w ciemności, nic się nie stało, nic się nie zmieniło. That's where faith comes into play. I tutaj wiara nabiera znaczenia. We all have faith. Wszyscy mamy wiarę. Every single one of us, we possess faith. Każdy z nas ma wiarę. Faith is our property. Wiara jest naszą własnością, That is not dependent on experience. która nie jest zależna od doświadczenia. Faith is something that is even outside of us. Wiara jest czymś, co jest nawet poza nami. It is not the result of anything that we have lived before. Nie jest rezultatem niczego, co przeżyliśmy wcześniej. That's why we do not easily put faith. Dlatego nie możemy tak łatwo zagasić wiary. And that's why our quality of faith is also changing. I dlatego jakość naszej wiary zmienia się. But to be able to access this mantra and to chant Ado Shraddha, that first faith is so important. Jednakże, by być w stanie intonować to Ado Shraddha, ta wiara na początku jest tak istotna. So I will stop here because we don't have much time. We started late. Bo nie mamy już wiele czasu, zaczęliśmy później. We'll continue tomorrow. Będziemy kontynuować jutro. So I don't know, does anybody want to share something? Czy ktoś może chciałby się czymś podzielić? No one? Nikt? It's also encouraging for me if somebody can. Thank you. Dziękuję. To również mnie zachęca trochę. W jaki sposób rozwinąć taką wiarę, która jest tak kluczowa w tym procesie? So how to develop this faith which is so essential in this process? Yeah, tomorrow. Jutro. It's another long, and it's a lot of information. I realize it's a lot of information that I just gave. To jest całkiem głęboki temat. Ja zdaję sobie sprawę, że te informacje, które udzieliłam teraz, są bardzo obszerne. It's a bit like hammering on the head. Czy to jest tak jak bicie młotkiem po głowie? And it's afternoons, evening almost. So Już jest popołudnie, prawie wieczór. we're not so alert. Także może nie jesteśmy tacy czujni. But one thing we can do is when Malava, yes, Prabhu. Ale jedną rzeczą, którą możemy robić, when the Namabhasa starts, na jakim etapie zaczyna się Namabhasa? when the Namabhasa chanting Yeah, starts. yeah. That can we talk about that? I'll briefly talk about that. So Namabhas basically refers to the 10 offenses. Tak opowiem bardzo skrótowo. No, sorry, Nam Aparat, the 10 offenses. So we were going to talk about that anyway. Nam Aparat, the 10 offenses. Namabhas, the clearing stage. Więc Nama Aparadha to jest etap 10 obraz. Namabhasa jest etap, na którym uwalniamy się od obraz. The root of it is faith. I korzeniem tego jest wiara. It's our consciousness. Jest nasza świadomość. So, because outwardly we can see, we all sit down in the morning, everybody's chanting Hare Kryszna, right? Tak zewnętrznie widzimy, rano wszyscy siadają, wszyscy intonują Hare Kryszna. That's external. To jest zewnętrzne. But I could be going shopping, traveling in my mind. I could be doing so many things. Ale Entertaining my mind while just parroting.
ale w swoim umyśle możemy podróżować, tu czy tam robić zakupy i to wszystko dzieje się w umyśle w trakcie, gdy to ciało tak jedynie jak papuga naśladuje. Jagadananda Pandit in Prema-vivarta says, we can chant Hare Krishna for countless of lifetimes and nothing happens. Jagadananda Pandit mówi w Prema-vivarta, że możemy intonować poprzez niezliczone żywoty. So that is dependent on our consciousness. Ale rezultat zależy od naszej świadomości. It's a stage where we try to self-abnegate what the Acharya talks about. Także jest to etap, na którym próbujemy It's a very interesting word actually. Self-abnegate. It's composed of three words. Ja nawet nie umiałem tego przetłumaczyć, to jest takie bardzo skomplikowane słowo. Składa się z trzech słów. Pierwsze odnosi się do nas samych, do nas. Ab is a German preposition. It means to take away from. Ab oznacza zabieranie. To takes away from, like in German you would say abnehmen is to lose, abgehen is to deflate, which means that's the idea, you take away from, that's ab. And negate is you take away and then you kind of throw it away. A negacja oznacza niejako odrzucenie, więc zabieramy coś i wyrzucamy. So when I chant, I try to chant first of all without me in the center. Więc gdy ja intonuję, to w pierwszej kolejności nie chcę samej siebie stawiać w centrum. Every single one of us here came to Hare Krishna out of four reasons. Każdy z nas tutaj przyłączył się do Hare Krishna z powodu jednego z czterech powodów. One or more of those four reasons that Krishna says. Tak jak Kryszna mówi, może to być jeden albo więcej spośród tych czterech powodów. Distress, Nieszczęście, curious, ciekawość, material comfort, achievements, money, whatever, osiągnięcie materialnego komfortu, pieniędzy, and in search of knowledge. albo poszukując wiedzy. But when we remain on that stage, that's where the problem comes. Ale gdy pozostajemy na tym etapie, to powoduje problemy. We try to put Krishna in the center. Even if we make mistakes, it's not a problem. But Krishna is in the center. Powinniśmy próbować umieścić Krysznę w centrum. Nawet jeśli są problemy, to nie ma znaczenia, ale musimy starać się umieścić Krysznę w centrum. So that's Vaidhi Sadhana Bhakti. On Vaidhi Sadhana Bhakti, on the platform, what is the work? I to jest Vaidhi Sadhana Bhakti. Na tej płaszczyźnie Vaidhi Sadhana Bhakti nad czym pracujemy? Anartha Nivritti. Anartha Nivritti. So the work on the platform of Vaidhi Sadhana is Anartha Nivritti, which means I'm honest with myself. I see where my problem is when I'm chanting, when I'm doing whatever devotional practice I'm doing. I don't pretend. Więc próbują być uczciwa sama wobec siebie, że nie udają nikogo, kim nie jestem i staram się dostrzec, na jakim jestem platformie. When I chant, if I am bored, let's say, quite often we probably are, I don't do it for me. I'm doing it for the pleasure of Prabhupada, who said that is the process. Gdy intonujemy, Let me just follow. jesteśmy znudzeni. Bądźmy uczciwi, wszyscy z nas czasem czujemy się tacy znudzeni, ale wówczas powinniśmy myśleć, że nie robimy tego dla siebie. Dał nam to szlatopat i my po prostu jedynie podążamy za nim. And all the impurities that appear, I wszystkie nieczystości, które się pojawią, I try to deal with it. Próbują sobie radzić z nimi. That's a clearing stage. I to jest etap oczyszczenia. So it's a whole process that happens on Więc that platform of Namabhas. na tej płaszczyźnie Namabhasa dzieje się cały proces. It's not that one day I get up and I say, oh, now I've reached the platform. To nie tak, że któregoś dnia wstaję i mówię, o, doszedłem do tej platformy. It's a process. Jest to proces. We will talk about that with quotes from the acharyas more. Like tomorrow, we have more time. Jutro będziemy mieli więcej czasu, także porozmawiamy o tym, co acharyowie mówią na ten temat. Because, yeah, Prabhu, you ask a question that is very, very vast. There's a lot of information about that.
Także owszem, jest to bardzo obszerny temat, jest cała masa informacji na ten temat. And there will be no kirtan if we speak about Także gdybyśmy teraz o tym mówili, to już nie byłoby kirtanu. So what do we do now when Madhava starts kirtan? Let's try to be here for the mantra. Także teraz, gdy Madhava Prabhu będzie prowadził kirtan, to co róbmy? Spróbujmy być tutaj dla tej mantry. And even though we hear that again and again, let's try to see how I have no taste. Nawet chociaż słyszymy ją raz po raz, to nawet chociaż nie mamy smaku. And our effort is to try to hear the mantra. It's as simple as that and as tedious. You have this word? Tedious? What would be tedious? Difficult. Tedious is not only difficult, but difficult in a boring way. Difficult in a boring way. Więc nawet to, chociaż to mantrowanie może być takie męczące, I'm trying to hear, my mind goes, I mean, how long should I? próbują słuchać, mówią, umysł ucieka, jak długo mogę. It's very tiring actually. If you have done a japa retreat, you will know how tiring it is to bring the mind back to the mantra, back to the mantra. One mantra, one round is like, I just ran 100 kilometers and I'm so exhausted. Jeśli uczestniczyliście w jakimś japa retreat, to możecie mieć tego doświadczenie, jakie takie żmudne jest to intonowanie przez cały dzień, że jedna runda to jest tak, jakbyśmy przebiegli 100 kilometrów. And that's the reason why we close our eyes. Dlatego zamykamy swoje oczy. It's a city of 9 gates. To ciało jest miastem 9 bram. And the gates are the entrances for all that will attack us. I bramy są takimi wejściami, poprzez które wchodzą różne czynniki, które nas atakują. Lust, anger, disease, distraction. Everything will enter through one of the gates. Pożądanie, gniew, choroby, rozproszenie. Te wszystkie rzeczy wchodzą przez jedną z bram. So by closing the eyes, we close distraction away. Więc zamykając oczy, tak odsuwamy od siebie różne rzeczy, które nas niepokoją. By engaging the ears, we try to protect the gates. 2 gates here, and the mouth by chanting. So 2, 4, 5 gates protected. Więc oczy, te 2 bramy zamykamy. Następne 2 bramy, uszy, angażujemy w słuchanie. 5. brama, usta, angażujemy w intonowanie, także już te 5 bram jest ochronionych. And some of us will know, sometimes in kirtan we become immersed, and then if we open our eyes, and like even if a child cries, you know, we open the eyes and we see, we look around, and it's gone. And it's gone. And we have to work so much to bring it back, close the eyes and try to ignore. Także czasem, gdy otwieramy swoje oczy, to gdy na przykład jakieś dziecko płacze, to wówczas cały ten nastrój już od nas odchodzi. Także musimy z powrotem próbować skupić się na tym. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Dobrze, dziękuję bardzo. Hare Kryszna.